Film Kanał był pomysłem na pewno fantastycznym na film. Najlepszy dowód, że po tylu latach nie powstał drugi film o Powstaniu Warszawskim, który by w jakiś sposób mógł z tym filmem konkurować. Nie mówię dlatego, że to jest mój film, tylko co się za tym kryje. Za tym się kryje, myślę, jakieś głębsze przyczyny. Jak to, co powiedziałem, widownia przyszła filmu Kanał, czyli polska widownia, zwłaszcza widownia warszawska, przecież żyło jeszcze bardzo dużo ludzi. W Warszawie już wtedy ściągnęło po odbudowie, którzy przeżyli powstanie, którzy stracili swoich najbliższych. I jaki oni chcieli zobaczyć film? Oni chcieli zobaczyć film z biało-czerwoną flagą powiewającą na barykadzie. Oni chcieli zobaczyć film niezależnie od tego, czy powstanie wygrało, czy zwyciężyło, czy nie, ale pogląd, że zwyciężył duch. Tymczasem opowiadanie Jerzego Stefana Stawińskiego nie dawało żadnej szansy przedstawienia takiej rzeczywistości. Stawiński opisał to, co z punktu widzenia dowódcy kompanii, który wykonuje rozkaz. No a jaka była szansa powstania, żeby ono się skończyło inaczej? Jeżeli dowództwo powstania, Nowak Jeziorański, z którym rozmawiałem na ten temat, opowiedział mi, że przyjechał tuż przed powstaniem i rozmawiał z dowództwem, które miało podjąć decyzję tak czy nie. Oni przede wszystkim liczyli na to, że po to jest armia polska na zachodzie, że w momencie, kiedy wybuchnie powstanie, nastąpi desant, bo mamy lotnictwo, i nastąpi lotniczy i desant morski, dlatego że mamy przecież swoją flotę. Kiedy on im powiedział, że w ogóle nic takiego nie wchodzi w rachubę, nie chcieli mu wierzyć. Uważali, że to jest zupełnie oczywiste, że jeżeli powstanie się zacznie. I wreszcie wśród dyskusji wyjawił się właściwie jedyny powód powstania, mianowicie to, że sprawy zaszły już za daleko i powstanie musi wybuchnąć, ponieważ nienawiść do Niemców, protest jest tak silny, że chcemy czy nie chcemy, dowództwo mówi i tak wybuchnąć musi. No, jeżeli dowództwo nie panuje nad sytuacją, a jeszcze w dodatku, co jest zupełnie zdumiewające, Armia Czerwona stała po drugiej stronie i nikt się nie zapytał, jak ona się zachowa w tej sprawie. Także powstanie miało właściwie same znaki zapytania. I odpowiedzią na te znaki zapytania jest właśnie opowiadanie Stawińskiego Kanał. Ponieważ nie było odpowiedzi na te podstawowe pytania, kto nam będzie pomagał, kto nam przyjdzie, jak my się znajdziemy, jeżeli nie przyjdzie nam nikt z pomocą, to jak się zakończy historia powstania. No to właśnie zakończyła się tak, jak się zakończyła w Kanałach. To było tak oryginalny punkt widzenia, znaczy prawdziwy, ale wydarzenia, że mogło dojść do czegoś takiego.